Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego ranka i przez szparę w okienicy widzisz, że świat zniknął. Pola, błotniste drogi, suche łodygi, wszystko przykryła gruba, milcząca warstwa bieli. To nie był widok, który dawnych chłopów napełniał zachwytem. To był sygnał, alarm. Pierwszy śnieg nie przynosił spokoju. Przynosił ze sobą pytanie, na które całe lato i jesień były tylko jedną długą odpowiedzią. Czy zgromadziliście dość, żeby przeżyć? Zanim jednak opowiemy tę historię, jedna krótka chwila. Większość z Was ogląda ten film na telewizorze. I to wspaniale. Ale jeśli ktoś z Was ma telefon lub komputer pod ręką, subskrypcja kanału i udostępnienie tego odcinka naprawdę zmienia wszystko. To dzięki Wam te zapomniane opowieści trafiają do coraz większej liczby ludzi i pozostają żywe jeszcze przez wiele pokoleń. Wróćmy zatem do tamtego świata, do polskiej wsi przełomu epok, XVII-XIX wieku, gdzie rytm życia wyznaczały nie zegary, lecz pory roku, nie kalendarze, lecz zachowanie zwierząt i kolor nieba, gdzie człowiek wiedział, że zima nie jest przerwą w życiu, że jest jego najtrudniejszym rozdziałem. Polska wieś tamtych stuleci nie była jednorodna. Między Mazowszem a Małopolską, między Podlasiem a Galicją i Kurpiami rozciągały się całe światy odrębnych obyczajów, gwar, strojów i sposobów na przetrwanie. A jednak pewne doświadczenia były wspólne dla wszystkich i jednym z nich był ten moment, gdy z szarego, mokrego nieba zaczęły opadać pierwsze płatki śniegu. Kiedy to następowało, cały rytm wsi zmieniał się jak struna naciągana do granic wytrzymałości. Jeśli odwiedzicie dziś Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, możecie stanąć pośrodku dawnej zagrody i poczuć to miejsce. Drewniane ściany, niskie strzechy, wąskie okienka. A jeśli zamkniecie oczy i wyobraźcie sobie śnieg opadający na ten dziedziniec, to możecie zacząć rozumieć, czym naprawdę była zima dla ludzi żyjących w takich domach. Nie romantycznym tłem do świąt, lecz próbą, którą trzeba było zdać, żeby zobaczyć wiosnę. Już w październiku, a niekiedy wcześniej, chłopi wykonywali czynność, którą Oskar Kolberg, jeden z ojców polskiej etnografii, opisał skrupulatnie w swoich zapiskach. Nazywała się gaceniem chałupy. Wzdłuż zewnętrznych ścian, zwłaszcza od strony północnej, gdzie słońce nigdy nie zaglądało, wbijano w ziemię tyki. Coś w rodzaju kołków czy żerdzi, tworząc prymitywne rusztowanie. W przestrzeń między tymi tykami wkładano wszystko, co mogło izolować. Suche liście, suchy pesz, gałązki, mech. Na strychu wysypywano grubą warstwę suchych liści, żeby ciepło z izby nie uciekało przez dach. Ta sama słoma i te same gałązki, które zimą chroniły przed mrozem, wiosną stawały się opałem. Nic się nie marnowało. Nic nie mogło się zmarnować. Bo drewno opałowe było na wsi sprawą życia i śmierci. I to dosłownie. Jan Słomka, chłopski pamiętnikarz z Dzikowa pod Tarnobrzegiem, opisał w swoich wspomnieniach wydanych na początku XX wieku, jak chłopi z tamtych okolic musieli chodzić do lasów dworskich i zbierać suche gałęzie, trzaski, szyszki, grabarkę, bo tylko to im wolno było brać za darmo. Żeby nazbierać pełną furę takiego opału, trzeba było spędzić w lesie cały dzień, a i tak nie zawsze wystarczało na dłużej. Badania z okresu międzywojennego dokumentują, że w czasach kryzysu chłopi rozbiórce przeznaczali własne płoty, bo płot można odbudować wiosną, a bez ciepła można umrzeć tej nocy. Zdarzało się też, że sięgano po środki jeszcze bardziej ostateczne. Kradzież drewna z dworskich lasów. Ryzyko było ogromne. Schwytany na gorącym uczynku mógł liczyć na karę cielesną lub utratę prawa do korzystania z lasu na wiele lat. Ale kiedy dzieci drżały z zimna, a jedyna izba chłodniała jak piwnica, wybór był prosty. Seweryn Udziela, etnograf badający galicyjską wieś w powiecie ropczyckim pod koniec XIX wieku, zostawił opis, który wbija się w pamięć. Pisał, że rano w chłopskiej izbie rozniecano ogień na nalepie, płaskim, glinianym palenisku i gotowano jadło na cały dzień.
Ale ponieważ komin był szeroki, a dom niski, całe ciepło natychmiast uciekało. I tak dopiero około południa, po co najmniej 2 godzinach palenia, w izbie robiło się jakoś znośnie ciepło. Przez resztę dnia starano się tego ciepła nie tracić. Komin zatykano, okna uszczelniano pakułami i przędzą konopną. W niektórych chałupach, gdzie okna były jedynie szparami zabezpieczonymi zwierzęcą błoną lub kawałkiem pęcherza, zima wdzierała się mimo wszystko. Okna, jak pisał Słomka, były przez całą zimę okute lodem od wewnątrz. Ale to nie był tylko zimny dom. To był dom, w którym zima oznaczała fundamentalną zmianę diety i jej dramatyczne ubożenie. Profesor Napoleon Cybulski, który badał wyżywienie galicyjskiej wsi w 1894 roku, odnotował rzecz uderzającą. Z powodu krótkości dnia zimowego w niektórych miejscowościach chłopi w ogóle nie jadali obiadu. Śniadanie przesuwano nieco później, wieczerze wcześniej i to był cały jadłospis na dobę. Krowy słabo karmione dawały bardzo mało mleka, więc znikały z stołu sery i zsiadłe mleko. Zostawały ziemniaki, jako tak zwany chleb drugiego sortu, kiszona kapusta, groch, fasola, kluski z mąki żytniej, prażucha. Ta ostatnia potrawa, znana pod różnymi regionalnymi nazwami, duszki, prażonki, kulasy, to był po prostu suchy osmaż na żelaznym garnku, gotowany na wodzie aż do zgęstnienia. Dla bogatszych przypadały w grudniu świniobicia, bo to czas uboju świń, kiedy na stole pojawiała się kiełbasa, kiszka i słonina. Ale dla biedniejszych, tych, których nie było stać na utrzymanie tucznika przez cały rok, zima była miesiącami jedzenia prawie tego samego. Dzień po dniu, tygodniami. Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni przechowuje świadectwa tej codzienności. W rekonstruowanych wnętrzach dawnych chałup widać te urządzenia, w których gotowano. Żeliwne garnki, gliniane dzbany, prymitywne piece chlebowe. I widać skalę tego wnętrza. Jedną izbę, gdzie gotowało się, jadło, spało, naprawiało narzędzia i przeczekiwało najdłuższe noce roku. Często w tym samym pomieszczeniu, oddzielone jedynie przepierzeniem, trzymano w chłodniejsze dni kury, a niekiedy nawet cielęta. Ich ciepło, jak pisał jeden z obserwatorów tamtej epoki, pomagało ogrzać przestrzeń. Zapach siana i zwierząt był częścią tego domu tak samo jak dym i gotujące się jedzenie. A jednak, i tu kryje się coś, czego trudno się spodziewać, pierwszy śnieg miał też inny wymiar. Nie tylko grozy i troski. Miał wymiar ulgi. Przez cały rok chłopskie życie było podporządkowane pracy. Orka, sianie, pielenie, koszenie, żniwa, młódzka, zbiory, kopanie kartofli. Praca nie zatrzymywała się od pierwszych roztopów do samej jesieni. Kiedy więc śnieg przykrywał pole, ziemia zamarzała na kilka cali w głąb, a drogi stawały się nieprzejezdne dla wozów kołowych. Można było odłożyć łopatę i sierp. Nie na zawsze, bo zima miała własne obowiązki, ale inna to była praca, domowa, wewnętrzna, przy ogniu. Mężczyźni zajmowali się młódzką zboża w stodole. Jan Świętek, syn chłopski z okolic Gdowa pod Bochnią, opisał tę pracę z precyzją kogoś, kto sam przez nią przechodził. 2, 3, 4 mężczyzn bito cepami w rytm, który rozbrzmiewał przez całą wieś długimi zimowymi porankami. Snopy układano na klepisku, rozwiązywano, przerzucano. Bito znowu, aż wszystkie ziarna oddzieliły się od słomy. Potem słomę wiązano na powrót w snopy, a ziarno wsypywano do sąsieków w komorze. Część jechała do młyna, ale drogę do młyna blokowały zaspy, a rzeki zamarzały, więc niekiedy czekano tygodniami. Mężczyźni pracowali też w lesie, ale tylko wtedy, gdy las był dostępny i gdy pozwalano im tam wejść. Ci, którzy mieli szczęście mieszkać blisko lasów gminnych lub należących do wsi, mogli w zimie rąbać drewno i zwozić je saniami, bo sanie były jedynym pojazdem, który radził sobie z zaśnieżonymi drogami. Słomka pisał wprost. Zimą wozy stały w stodołach, a jeździło się saniami. Były drogi, gdzie latem za dnia można było przejechać furmanką. Zimą te same drogi zanikały pod zaspami tak głębokimi, że koń brnął po brzuch. Ptaki padały z zimna, dziki biegły w stronę wsi.
Słomka zapamiętał to jako obraz charakterystyczny dla srogich zim jego dzieciństwa. Kobiety miały swój własny rytm zimowych zajęć. Gotowanie, pranie, dojenie i sprzątanie nie znikały z ich obowiązków nigdy, o żadnej porze roku. Ale zima przynosiła coś więcej. Przędzenie lnu i konopi, szycie i cerowanie, łuskanie grochu i fasoli na zapas oraz jedna z najbardziej charakterystycznych form zimowego życia społecznego – darcie pierza. Darcie pierza, zwane też szkubaczkami, wyskubkami, wydzirkami, pierzajkami, miało w polskiej wsi charakter zbiorowego rytuału. Od listopada aż do końca karnawału kobiety gromadziły się kolejno w poszczególnych domach, żeby wspólnie oddzielać puch od twardych stosin gęsich i kaczych piór. Pracy było dużo. Jak wynika ze starszych opisów etnograficznych, zebrane pierze służyło do napełniania pierzyn i poduszek, a każda panna wchodząca w związek małżeński musiała mieć w swoim posagu co najmniej 2 pierzyny i 4 poduszki. To były miesiące, w których wiele domów organizowało te sesje. Kilkanaście kobiet przez kilka dni pod rząd przy lampie i piecu, od popołudnia do późnej nocy, a czasem i dłużej. Ale szkubaczki były czymś więcej niż pracą. Były przestrzenią rozmowy, śmiechu, plotki i pieśni. Jedna z zasad była niepisana i żelazna. Przy darciu pierza nie wolno było śpiewać. Oddech unosił lekkie piórka w powietrze. Słuchało się więc. Starsza kobieta siedząca przy piecu opowiadała. Opowiadała o zmorach, które nocą jeździły na koniach i zostawiały je rano zlane potem. O błędnych duchach, które wirowały nad polami w postaci świetlnych ogników. O tym, co zdarzyło się dawno temu we wsi za lasem. Zbigniew Pieniążek, pamiętnikarz, wspomniał tę atmosferę jako jedną z najwyraźniejszych swojego dzieciństwa. Izba pełna kobiet, stosy lekkiej bieli na stole, głos starszej gospodyni snujący opowieść w półmroku. Dnie robiły się krótsze niż w jakiejkolwiek innej porze roku. Wieczory trwały wieczność i ta wieczność musiała być czymś wypełniona. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy noce stawały się najdłuższe, cała wieś wchodziła w przestrzeń szczególnego napięcia. Był to czas Andrzejek i Katarzynek, wieczorów wróżbiarskich, które stały się jedną z najbardziej charakterystycznych cech polskiej wsi przed Adwentem. Katarzynki, obchodzone Wigilią Świętej Katarzyny, czyli 24 listopada, były tradycyjnie przeznaczone dla kawalerów. Chłopcy pisali na kartkach imiona dziewczyn ze wsi i chowali je pod poduszką. Rano wyciągali jedną kartkę i to imię miało nosić ich przyszła żona. W okolicach Tomaszowa Lubelskiego panny łamały tego dnia gałązki wiśni i wkładały je do wody. Jeśli kwitły na Boże Narodzenie, wróżyło to rychłe wyjście za mąż. Kilka dni później, w Wigilię Świętego Andrzeja, 29 listopada, przychodziła kolej na dziewczęta. Zbierały się w izbach i lały roztopiony wosk przez ucho od klucza na wodę, a potem odczytywały kształty cieni na oświetlonej ścianie. Anioł wróżył szczęście, gwiazda powodzenie, kwiat, smutek. Wierzono, że w tę jedyną noc w roku duchy przodków wracają na ziemię i odsłaniają tajemnice matrymonialne. Pierwsza wzmianka literacka o Andrzejkach w polskim piśmiennictwie pochodzi z 1557 roku, z kroniki Marcina Bielskiego. To znaczy, że przez co najmniej 3 stulecia te wróżby towarzyszyły polskim wsiom. I zawsze w tym samym momencie roku, tuż przed wejściem w Adwent, w tę szczelną, ciemną przestrzeń między końcem jesieni a Bożym Narodzeniem. Bo Adwent na wsi to była rzecz poważna, nie tylko kościelna, choć Kościół odgrywał w nim rolę zasadniczą. Wesoła muzyka milkła, zabawy i tańce zanikały. Nie dlatego, że nikt nie chciał tańczyć, lecz dlatego, że tak nakazywał obyczaj, tak mocny, że przekroczenie go ściągało na całą rodzinę wstyd przed całą wsią. Stare przysłowie mówiło: święta Katarzyna klucze pogubiła, święty Andrzej znalazł, zamknął skrzypki zaraz. Innymi słowy, Katarzynki zamykały sezon zabaw, Adwent zaś zasuwał rygle. A jednak jedna forma muzyki w Adwencie nie tylko była dozwolona, była wręcz rytualnie wymagana. Chodzi o ligawki.
Długie, zakrzywione trąby drewniane, wykonywane z wydrążonych pni lipowych lub wierzbowych, niekiedy osiągające długość blisko 2 metrów. Na Mazowszu, Podlasiu i Kurpiach przez całą długość Adwentu, rano i wieczorem wychodził przed dom jeden z mężczyzn. Często ktoś z większym darem muzycznym, ktoś zapamiętany przez całą wieś z tego właśnie talentu. I grał na ligawce. Opierał instrument o płot, o krawędź studni lub o własne plecy i posyłał w zimowe powietrze proste, melodyjne sygnały. Za dnia dźwięk ligawki słyszany był z odległości nawet 3 kilometrów. W cichą, mroźną noc, pewnie jeszcze dalej, lud tłumaczył ten zwyczaj rozmaicie. Jedni mówili, że tak jak pasterze grali przy narodzeniu Jezusa, tak teraz gra się na pamiątkę tamtego dnia. Inni, że ligawka przypomina o trąbach anielskich, które wezwą wszystkich na sąd ostateczny. Zygmunt Gloger w swojej encyklopedii staropolskiej, a więc na podstawie obserwacji XIX-wiecznych, pisał o ligawkach jako o instrumencie może najstarszym z narzędzi muzycznych w Polsce, opisywanym już przez arabskiego podróżnika Al-Bekriego w XI i XII stuleciu. Istnieje trop, że ligawki grały na Mazowszu i Podlasiu nieprzerwanie przez co najmniej 1000 lat. Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu od lat 70. XX wieku dbało o zachowanie tej tradycji. I to dzięki tej instytucji, a także Siedleckiemu Centrum Kultury i Sztuki, zwyczaj adwentowego grania przetrwał, choć na granicy znikania. Na Kurpiach Białych ligawki były powszechne do 1939 roku, kiedy to hitlerowska władza okupacyjna zakazała ich używania, bo dźwięk rozchodzący się kilometrami mógł służyć jako sygnał partyzancki. Ostatni raz rozbrzmiewały w tamtych stronach w 1938 roku. Ale wróćmy do pierwszego śniegu i do tego, co on oznaczał dla kobiety stojącej przy piecu w galicyjskiej albo mazowieckiej chacie. Śnieg to był znak, że bydło nie wyjdzie już na pastwisko, że wszystko, co miało być wykopane i schowane, musi już być w piwnicy lub komorze, że przyszła pora bilansowania i że teraz dopiero wiadomo będzie, czy zapasów starczy. Zapasy zimowe w tradycyjnym polskim gospodarstwie były sprawą wymagającą prawdziwej organizacyjnej maestrii. W komorze, małym pomieszczeniu przylegającym do izby, stały worki z żytem, pszenicą i grochem. Wisiały pęczki cebuli i czosnku. Leżały rzędy uwędzonej kiełbasy i słoniny, dzbany ze smalcem. W sąsiekach, czyli drewnianych skrzyniach lub przegrodach, zsypane ziarno przeznaczone na mąkę i kaszę. Kiszona kapusta fermentowała w wielkich drewnianych beczkach. Nie tylko szatkowana, ale i całe główki, z których zimą robiło się gołąbki. W piwnicy pod chatą albo w osobnym kopczyku ziemnym przechowywano ziemniaki i buraki. Na strychu, na tak zwanych babach, poziomych częściach komina, suszono mak, orzechy, czosnek, cebulę, suszone owoce, gałęzie lipy do herbaty. W Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, które dokumentuje życie dawnych lasowiaków i rzeszowiaków, można zobaczyć rekonstrukcję tych przestrzeni magazynowych. Można poczuć, jak gruba musiała być ta warstwa zaplecza logistycznego, żeby rodzina przeżyła od pierwszego śniegu do pierwszej zieleni wiosny, czyli często 6 miesięcy. Bo 6 miesięcy to był minimalny czas, na który trzeba było być przygotowanym. Niekiedy dłuższy. Jan Słomka pamiętał zimy z lat swojego dzieciństwa jako czasy, gdy drogi zalegały śniegiem tak głębokim, że przejazd dokądkolwiek był niemożliwy przez tygodnie. Kiedy mrozy były tak siarczyste, że okna w izbach były jak okute lodem od środka, że do stajni nie docierało żadne ciepło i konie trzeba było dodatkowo otulać, że dzika zwierzyna cisnęła się do zabudowań w poszukiwaniu czegokolwiek jadalnego. Na wschodzie Polski, zwłaszcza na Kurpiach, w Puszczy Białej i na Podlasiu, mrozy były historycznie jeszcze ostrzejsze. Kurpie Białe, puszczańska społeczność żyjąca w rozproszonych leśnych wsiach w okolicach Myszyńca, Przasnysza i Ostrołęki, mieli własne sposoby przetrwania zimy, wyrosłe z wieków życia w gęstej kniei. Las był dla nich zarówno zagrożeniem, jak i największym zasobem. Drzewo opałowe, grzyby suszone latem, orzechy, dziczyzna, skóry na odzież,
Wszystko pochodziło z puszczy. Ale puszcza zimą potrafiła odciąć wioskę od reszty świata całkowicie. Stąd tamtejsze osiedla były wyjątkowo odporne na izolację, bo wiedziały, że ta izolacja jest wpisana w ich rytm życia. W Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, jednym z największych skansenów w Polsce, dokumentującym budownictwo Podkarpacia, Pogórza i Galicji, zachowały się budynki, które opowiadają o tym, jak różnie rozwiązywano problem zimowego przeżycia w różnych regionach. Chata z Podkarpacia była niższa, grubiej uszczelniona, głębiej wkopana w ziemię niż chata mazowiecka. W Bieszczadach, gdzie śnieg zalegał miesięcami w ilościach niespotykanych na nizinach, domy były jeszcze solidniejsze, stodoły większe, a zapasy musiały uwzględniać to, że przez pewien czas nie da się wyjść z podwórka. We wsi Dębna pod Sanokiem, miejscowości, której mieszkańcy przez dziesięciolecia skrupulatnie dokumentowali swoje dawne zwyczaje, opisano, jak jeszcze w listopadzie i grudniu ogacano ściany domów, uszczelniano okna przędzą konopną, a do szpar między belkami przybijano warkocze ze słomy. Jednocześnie trwały ostatnie prace przed mrozem. Zbierano z pola buraki pastewne i brukiew, bo chciano, żeby były jak najdłużej soczyste. Naprawiano płoty, udrażniano przepusty wodne, żeby wiosna nie zamieniła wsi w bajoro. I kiszono kapustę. Wielkie zbiorowe kiszenie, przy którym w niektórych domach w ubijaniu uczestniczyli wszyscy, bo sama kobieta nie ugniatałaby tego ciężkiego warzywa godzinami. W Adwencie, po Katarzynkach i Andrzejkach, wieś wchodziła w najbardziej kameralny czas roku. Muzyka i zabawa ucichły. Kościół wzywał na roraty. Nabożeństwa odprawiane o świcie, na które przez zaśnieżone drogi szli chłopi z latarniami. Roraty na Mazowszu i Podlasiu poprzedzały rannym graniem na ligawkach te osoby, które miały do tego zdolności. Chłopiec albo mężczyzna wychodził przed dom jeszcze przed świtem, w mróz, i grał, żeby obudzić wieś do modlitwy. Sąsiedzi zrywali się ze słomy, bo dźwięk ligawki przenikał przez ściany jak nic innego. I w tym samym czasie trwało wielkie świniobicie. Grudzień to był miesiąc uboju, bo po pierwszych mrozach mięso można było przechowywać bez obawy o zepsucie. Do tej pracy zapraszano sąsiadów. Ubój był zbiorowym wydarzeniem wymagającym wielu rąk. Gospodarz lub ktoś znany ze swoich umiejętności, rzezak albo w zamożniejszych domach profesjonalny rzeźnik, ogłuszał tucznika. Podrzynał mu gardło, nałapywano krwi do kiszonki i salcesonu, wieprzka opalano w słomie i skrobano. Potem wszystko szło do podziału. Szynki do wędzenia, słonina do smalcu, podroby na kiełbasy i kiszki. Gospodyni była zobowiązana do poczęstowania sąsiadów i ten poczęstunek był jednym z niewielu zimowych momentów zbiorowej uczty. Bo w pozostałe dni zima była czasem cichej, monotonnej walki. Walki o ciepło, o zapasy, o spokój zwierząt w oborze, o zdrowie domowników, kiedy na zewnątrz śnieg sięgał okien, a wiatr wył przez okiennice, izba chłopska skupiała w sobie cały ludzki świat. Mężczyźni naprawiali narzędzia, kosy, siekiery, uprzęże, kobiety prządły len i konopie przy kołowrotku. Staruszkowie siedzieli bliżej pieca, a kawalerowie zimowymi wieczorami mogli odwiedzać sąsiednie domy. To była jedyna dozwolona zimą forma zalotów, bo praca przez wiele miesięcy nie pozostawiała czasu ani okazji. Kołowrotek, małe drewniane urządzenie służące do przędzenia nici, był w polskiej wsi zimowym symbolem tak samo jak cep przy młóceniu zboża. Kobiety przędły len w te noce godzinami. Z przędzonego lnu i konopi tkano potem płótno, które służyło do szycia odzieży i bielizny, bo każda chłopska rodzina sama wytwarzała prawie wszystko, co nosiła na sobie. Przędzenie było też okazją do własnego rodzaju wieczornic kobiecych, mniej oficjalnych niż szkubaczki, ale pełniących podobną funkcję. Kobiety z sąsiedztwa zbierały się razem, żeby praca nie była tak jednostajna, a długa noc nie była tak samotna. Cały ten rytm, cep i kołowrotek, ligawka i wosk lany na wodę, beczki z kapustą i worki z grochem, ogacone ściany i komin zatkany na noc, był czymś, co się powtarzało rok po roku, od pokoleń. Dzieci patrzyły na to, co robili rodzice.
Zapamiętywały, naśladowały i kiedy same zakładały własne gospodarstwa, robiły to samo, co ich ojcowie i matki, bo nie było innego sposobu. Nie było podręcznika. Nie było urzędu, który przyniósłby pomoc, gdy zima okazywała się surowsza niż zwykle. I tu tkwi może najtrudniejszy rozdział tej historii. Przednówek. Choć przednówek oficjalnie zaczynał się pod koniec zimy, jego widmo pojawiało się już przy pierwszym śniegu, bo wtedy właśnie każda gospodyni zaczynała liczyć. Ile worków zostało? Ile beczek? Ile dni? Przednówek to był ten czas pomiędzy końcem zimowych zapasów, a pierwszymi wiosennymi plonami i przez całe wieki był najtrudniejszym momentem chłopskiego roku. Uczeni tamtej epoki pisali, że w tym czasie ubodzy mieszkańcy wsi jadali szczaw, liście buraków, łobodę zwaną lebiodą, otręby, plew zmieszanych z resztkami mąki, że dzieci na pastwiskach same szukały sobie pożywienia w naturze, że w czasach skrajnego niedostatku do potraw trafiały żołędzie, kora brzozowa, liście lipy. Krakowski, uczony pod koniec XIX wieku, opisał to słowami, które trudno czytać bez ściśnięcia w gardle, bo mówi o rzeczywistości, która była normą, nie wyjątkiem. A jednak ludzie wracali. Wracali do kolejnej wiosny, do kolejnej siewby, do kolejnego lata. I kiedy następnej jesieni padał nowy śnieg, znowu się gromadzili, znowu gacili ściany, znowu napełniali beczki i sąsieki. Z tą samą wolą przeżycia, z tym samym przywiązaniem do ziemi, która była okrutna i hojna na przemian. Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, jedno z najpiękniejszych muzeów wsi w Polsce, przechowuje zagrody i chałupy góralskie z Orawy, regionu, gdzie zima trwała najdłużej i była najbardziej bezlitosna. Ale właśnie tamte budynki są może najbardziej solidne, najbardziej przemyślane, najbardziej przystosowane do przetrwania. Jakby surowe warunki wymusiły na ludziach precyzję i mądrość, których nie wymagałby łagodniejszy klimat. Bo to jest może najgłębsza prawda o pierwszym śniegu w dawnej polskiej wsi. On nie był końcem, był testem. Sprawdzał, czy człowiek był wystarczająco przewidujący, wystarczająco pracowity, wystarczająco połączony z innymi. Czy jego sąsiad mu pomoże w potrzebie i czy on pomoże sąsiadowi. Czy wspólnota, którą tworzył przez cały rok, okaże się wystarczająco silna, żeby przetrwać miesiące, kiedy ziemia nic nie daje, a natura czeka w milczeniu? Miliony polskich rodzin przez setki lat zdawały ten test. Ich imion nie zapisano w żadnej kronice, ale ślady ich wiedzy, ich obyczajów i ich wytrwałości zachowały się w skansenach, w zapisach etnografów, w pamiętnikach takich jak ten Jana Słomki. I w tych miejscach, kiedy stoisz pośrodku drewnianej zagrody i pada śnieg, tamten świat jest nagle bardzo blisko. Za oknami zbielały już pola. Krowy stoją w oborze. Komin zaciąga dym z izby. I gdzieś, z odległości może 2, może 3 kilometrów, przez mroźne powietrze dociera głos ligawki. Długi, czysty, nieco melancholijny. To Adwent. To Polska, której już nie ma, ale która nigdy do końca nie odeszła. W kolejnych odcinkach zajrzymy jeszcze bliżej w inne, zapomniane zakątki dawnej Polski. Do chat i studni, do kuźni i młynów, do jarmarków i odpustów, do wszystkich tych miejsc, gdzie zwykli ludzie żyli, pracowali i zostawiali po sobie coś, czego żaden mróz nie był w stanie zabrać.